idziemy do kołnierza po to, żeby wejść do duszenia kołnierzowego, tak? Jednym z jego prawidłowych zachowań jest kontrola mojej ręki. Natomiast nieprawidłowe zachowanie będzie jego wtedy, kiedy on będzie śledził moją rękę aż tak daleko. Czyli ja wykorzystuję to, że on utrzymuje sztywną rękę, opieram się na mojej ręce prawej i idę ciałem do przodu, co odciąża moje nogi i jestem w stanie wejść pod kątem sobie do dźwigni na rękę. Moje kolano idzie bardzo daleko wokół głowy, wchodzę do eski, zabieram rękę, przenoszę ciężar ciała na prawą nogę, przechodzę nogą, zaczynam siadać, siadając wyłapuję nadgarstek, przełapuję dwoma rękoma, tu wszystko ciasno, pięty pod pośladki i idziemy do dźwigni, tak? Jeszcze raz. Jesteśmy tu. Gdyby on tego nie bronił, to wiadomo, idę do duszenia kołnierzowego, tak? Ale zakładamy, że broni. Całym ciałem do przodu. Nie tylko ręką, ale całym ciałem do przodu przechodzę SK, cyk, blokuję rękę. Drugi sposób jego zachowania może polegać na tym, że może się połakomić na tą rękę, zablokować mi nogę, zrobić most i później ta pentola przetoczyć, nie? To jest też prawidłowe zachowanie. Jak on to zrobi szybko, zanim ja drugą rękę dołożę, no to może mu to się udać, nie? Chociaż nie gwarantuję mu sukcesu w pełni, bo z gardy tylko mogę zadusić. Ale tak też ludzie reagują. I teraz, jeśli zaczyna wyłapywać prawidłowo do trapentrola rękę, tak? Ja chcę, żeby jego łokieć lekko został przesunięty do osi jego ciała, tak? Dlatego robię to w ten sposób, że jak będzie trzymał moje przedramię mocno, jak ja zacznę przesuwać, no to jego łokieć też zacznie się przesuwać. Ja tylko chcę wyczyścić sobie tą stronę, tak żeby mi ten łokieć nie przeszkadzał w obejściu moimi biodrami jego ręki, tak? Przez to, że jestem narażony na trapentrola w tamtą stronę, to idę środkiem ciężkości tutaj, tak? Czyli w momencie, kiedy go zaczynam lekko skręcać, od razu podpieram się ręką na tej stronie. I teraz wykorzystując ten punkt podporu, idę znowu wysoko. Chcę, żeby łokieć był na moim przeciwległym biodrze. Ta noga na razie jest w takim pseudo-technicznym dosiadzie, mocno tutaj dociągnięta do jego bioder i z niej mam presję do tego, żeby ten łokieć nie wrócił z powrotem, tak? Czyli od tej nogi odpycham się i miednicę daję do przodu, po to, żeby ten łokieć tu został w tym miejscu, w którym jest. On ma jeszcze drugi kierunek ucieczki, w sensie takim, żeby łokciem mi uciec. Dokładnie tak, odchylić się tam. Czyli zanim cokolwiek zrobię dalej, to ta ręka przechodzi tutaj, blokując mu ruch głowy w tamtym kierunku. Teraz jest zablokowany całkowicie, nie będzie mógł tego łokcia już wyciągnąć. Ja cały czas kontroluję ten łokieć, tak? Teraz moja noga, ta, która była w tym pseudotechnicznym dosiadzie, prostuję ją i zaczynam pracować do eski. Przenoszę standardowo środek ciężkości na tą nogę i zaczynam przechodzić. Jak tylko nogę przestawię, dopiero wtedy zabieram rękę, cyk, znowu siadam, przełapuję. Czyli idziemy sobie do kołnierza, cyk, hop, tutaj. Ręka, prostuję nogę, eska, przenoszę, wybieram, wyłapuję, kończę. Teraz jeszcze jedna rzecz, mianowicie, nie, do ta kontrola? Mianowicie jesteśmy tu, odsuwamy, jesteśmy cyk i w tym momencie on zaczyna zabierać nam lądowisko, tak? Czyli tą ręką swoją lewą blokuje, nie, za łeb, o, w ten sposób blokuje ruch. I my teraz nie za bardzo możemy przełożyć tą nogę, bo jak przełożymy, tak i wyciągnie łokieć i nam ucieknie, tak? Dlatego nie możemy zostawić tego w ten sposób. I w momencie, kiedy jesteśmy tu, zanim przełożymy rękę, tą ręką będziemy wybierali jego dwie. Czyli nawet jak on będzie złapany tutaj za biceps, a zazwyczaj będzie, bo on robi to po to, żeby utrudnić wyciągnięcie dźwigni na tą rękę. Czyli oprócz tego, że tu zajął nam lądowisko, to jeszcze tą ręką zabezpiecza sobie tą zagrożoną, tak? Bo tu ma chwyt. Czyli my będziemy teraz zabierać obydwie ręce. Bardzo blisko po jego barku ciągniemy sobie
tu do góry. Na tyle, żeby ta jego ręka odeszła z głowy, z czoła. Ta, która była na czole, tak? Teraz dopiero przekładamy i zaczynamy siadać i wybierać właściwą rękę. Czyli kołnierzyk, hops, przekręcamy, idziemy tak samo, wysoko, tu, czekaj, najpierw daj przełożyć, bum, wysoko, jesteśmy tu, pokapował się o co chodzi, tak, zaczynamy wybierać, ten łokieć możemy unieść tutaj, bum, żeby mu zwiększyć dystans między dłonią a głową, tak, przekładamy raz, siadamy i wybieramy. Mamy tą pozycję, tak, bo z jakiegoś powodu, kiedy szliśmy do dźwigni, wybieraliśmy rękę, on się zdążył złapać i skończyliśmy sobie w takiej pozycji, tak? I teraz to, co robiliśmy wcześniej, on ma 3 kierunki ucieczki. Pierwszy to jest, kiedy ten łokieć pójdzie na matę, nie? Czyli kiedy się skręci do nas i ucieknie łokciem na matę, poza moje biodra. Bum. To jest pierwszy, nie? Drugi to był ten, kiedy będzie rozpychał moje kolana, co pominiemy, bo to jest łatwe do zatrzymania, tak? I trzeci, kiedy zrobi kołyskę i usiądzie i będzie nas kompresował, tak? I zajmiemy się właśnie tymi dwoma, czyli kiedy będzie chciał uciec łokciem do maty i kiedy będzie chciał zrobić kołyskę, nie? Jak on, żeby mógł uciec łokciem do maty, to musi być tu przestrzeń, tak? Między moją piętą a moimi pośladkami, tak? Ta noga jest ważniejsza od tej. Tu mam, nieraz nawet tą nogą do maty nie dojdę, jak ktoś będzie duży, ale tutaj zawsze dojdę, tak? Czyli ta kompresja powoduje, że jemu będzie trudno. Natomiast jak zacznie się odsuwać, robić miejsce i odsuwać się ode mnie, ja muszę iść za nim, tak? Czyli cały czas idę za nim, nie pozwalam mu na to, żeby to miejsce sobie zrobił. To jest pierwsza rzecz, tak? Druga rzecz, kiedy będzie robić kołyskę, to ja czekam, aż mój bark będzie na macie, tak? Czyli daje się unieść. Oczywiście nie mogę pozwolić, żeby ten punkt taki graniczny przekroczyły moje nogi, bo wtedy już nie zrobię tego, ale ja chcę, zrób slow motion, ale ja chcę, jak mnie kładzie, w momencie, kiedy mój prawy bark zmierza do maty, już prawie dotyka maty, tą nogę prostuję. Jeśli nie będę w stanie tego zrobić trzymając tak, bo nieraz ktoś ma krótsze ręce i nie będzie w stanie położyć barku na macie i równocześnie wyprostować nogi, to wtedy moja ręka przechodzi do takiego trzymania, żeby sobie zrobić miejsce, tak? Czyli jak Artur zaczyna pracować, to ja sobie odpuszczam i tu ta noga czasem. I znowu siadam z powrotem i znowu zabawa, nie? I taki fajny sposób na rozpięcie rąk, o może być taki, nie? Rączka i tutaj, gdzie ma tętnicę, jak się puls mierzy w tym miejscu, tak? Zdjąłem nogę specjalnie, żeby było widać. Nie łapię go i nie duszę, nie ściskam mu jabłka Adama, tylko przytrzymuję tutaj, gdzie są tętnice, tak? Po prostu w tym momencie. I on w pewnym momencie, kiedy zacznie mu to dokuczać, kiedy będzie duszenie działało, to będzie chciał tą rękę mi ściągnąć. Jak będzie ją ściągał, to ja wtedy biorę to. Oczywiście w momencie, kiedy są uderzenia, no to wiadomo, nie? Ta ręka jest do tego, żeby to rozpiąć. Ale na tym się tak za bardzo nie koncentrujemy. Teraz koncentrujemy się na tych dwóch rzeczach, tak? Czyli jak robi miejsce sobie, to ja idę za nim. Jak zaczyna robić kołyskę, noga ta ciężka. W momencie, kiedy bark będzie na macie. On musi być na macie, bo ja muszę mieć punkt podporu do tego, żeby zrobiła się rama z prostej nogi. Jak będę tak robił, to mogę nie mieć tyle siły, widzicie? Dopóki się nie położę, to nie ma. Ja mogę tu mocno trzymać, a Artur i tak wstanie. Artur jest mniejszy niż Bartek, jakby był Bartek, to jeszcze szybciej by to wyszło, tak? Dlatego ja tak naprawdę pozwalam mu na to, żeby ten bark się położył i teraz dopiero noga prosta, tak? Próbujemy. To ręka.